I stało się. Zapowiadana od wielu miesięcy nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej stała się faktem. Mamy już mniej lub bardziej jasne zasady dotyczące pracy w trybie zdalnym i możemy je sobie dzisiaj podsumować. Przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie od 6 kwietnia 2023 roku, a zatem od tego dnia pracodawcy będą zobowiązani do ich stosowania. Na początku warto nadmienić, że nasz ustawodawca wprowadził dwa rodzaje wykonywania pracy w trybie zdalnym. Standardowy, ja nadałam mu taką nazwę, i okazjonalny. Takim określeniem posługuje się już sama ustawa. Zasady dotyczące okazjonalnej pracy w trybie zdalnym mogą być stosowane wyłącznie, jeżeli pracownik pracuje w trybie zdalnym nie więcej niż 24 dni w trakcie roku. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia ze standardowym modelem pracy w trybie zdalnym. Najpierw omówimy sobie właśnie ten standardowy model wykonywania pracy zdalnej, wprowadzony nowelizacją do kodeksu pracy. Kto decyduje o możliwości wykonywania pracy w trybie zdalnym? W większości przypadków pracodawca. Dlaczego tak jest? Bo to pracodawca decyduje, czy praca w jego zakładzie może być wykonywana w trybie zdalnym, czy są takie stanowiska, w zakresie których pracodawca może sobie pozwolić na to, aby pracownik na nich zatrudniony świadczył pracę w trybie zdalnym. Pracownik i pracodawca mogą już przy zawieraniu umowy o pracę albo później w trakcie zatrudnienia uzgodnić, że praca w całości lub w części będzie wykonywana w trybie zdalnym. Wniosek o taki tryb pracy może złożyć pracownik, ale tego typu uzgodnienia mogą być też dokonywane z inicjatywy pracodawcy. Pracodawca może też wydać polecenie wykonywania pracy w trybie zdalnym w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej. Aby jednak takie polecenie pracodawca mógł wydać, to pracownik bezpośrednio przed jego wydaniem musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Swoje polecenie pracodawca może w każdej chwili cofnąć, jednak z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli jednak warunki lokalowe i techniczne pracownika zmienią się w taki sposób, że nie może już wykonywać pracy zdalnej, pracownik powinien o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i w takim przypadku pracodawca polecenie wykonywania pracy w trybie zdalnym musi cofnąć. Czy mogą zaistnieć sytuacje, w których pracodawca nie ma wyjścia i musi zgodzić się na wykonywanie pracy w trybie zdalnym? Tak, jeżeli wniosek o świadczenie pracy w trybie zdalnym złoży pracownica w ciąży, pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także pracownik, rodzic dziecka z niepełnosprawnością, który na podstawie dotychczasowych przepisów był uprawniony do wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. Oczywiście konieczność uwzględnienia tego wniosku jest uzależniona od stanowiska, na jakim pracuje taki pracownik. Pracodawca może odmówić także i w takim przypadku, jeżeli wykonywanie pracy zdalnie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy w zakładzie lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Trudno sobie na przykład wyobrazić, aby pracę w trybie zdalnym wykonywała osoba zatrudniona na stanowisku kasjera w supermarkecie. Jednak już odmowa pracy w trybie zdalnym jednej z osób wskazanych przed chwilą, zatrudnionej na przykład na stanowisku księgowej, będzie mocno utrudniona. Kiedy pracodawca i pracownik nie mogą umówić się na świadczenie pracy w trybie zdalnym? Ustawodawca przewidział takie przypadki i zgodnie z nowelizacją praca zdalna nie może obejmować prac szczególnie niebezpiecznych,
prac, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, prac z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, prac związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, prac powodujących intensywne brudzenie. W jaki sposób wdrożyć zasady wykonywania pracy zdalnej? Takie zasady powinny być określone w porozumieniu pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową, a jeżeli takiej organizacji u danego pracodawcy nie ma, to pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ewentualnie, gdy u pracodawcy nie ma żadnego z powyższych dokumentów, wciąż możliwe jest ustalenie tych zasad w poleceniu pracodawcy lub w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Co powinno się znaleźć w takim regulaminie lub porozumieniu? Strony powinny określić w takim porozumieniu co najmniej zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej lub ewentualnie przyznawania odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego. Za chwilę wyjaśnimy sobie, jakie są to koszty. Zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej, także w zakresie BHP i RODO. To uprawnienie pracodawcy też sobie szerzej omówimy za chwilę. Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji, oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. Podsumowując, dokument taki powinien z całą pewnością odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące tego, w jaki sposób praca zdalna powinna być wykonywana przez pracownika, ale też w jaki sposób swoje obowiązki i uprawnienia będzie wykonywać pracodawca. Jakie są zatem obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej? Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę w trybie zdalnym materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli ich nie zapewnia i pracownik korzysta ze swoich materiałów i narzędzi, to pracownikowi przysługuje odpowiedni ekwiwalent pieniężny z tytułu używania własnych narzędzi, którego wysokość pracownik ustala z pracodawcą. Pracodawca zobowiązany jest także zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi pracy. Ponadto pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Tak, proszę Państwa, pracownikowi, który wykonuje pracę w całości w trybie zdalnym lub chociażby w trybie mieszanym, czyli w części zdalnie, a w części z biura, przysługuje zwrot wykorzystanych w celu świadczenia pracy kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, telefon, internet. Ponadto pracodawca musi zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania pracy w trybie zdalnym. W porozumieniu, o którym mówiłam przed chwilą, strony mogą też ustalić zwrot innych kosztów niż te obowiązkowo nałożone na pracodawcę przez przepisy kodeksu pracy. Chwilę się nad tym zastanawiałam i przyszło mi do głowy, że mogą to być na przykład koszty wysyłania przesyłek, jeżeli praca w trybie zdalnym będzie wymagała tego od pracownika. Jakie są obowiązki pracownika wykonującego pracę zdalną? Pracodawca na potrzeby wykonywania pracy zdalnej określa procedury ochrony informacji i danych osobowych oraz przeprowadza w miarę potrzeby instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Pracownik wykonujący pracę zdalną jest obowiązany do przestrzegania tych procedur, a jeżeli w toku kontroli pracodawca ustali, że ich nie przestrzega, może cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. Nadto pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP pracy zdalnej, a już samo dopuszczenie do jej wykonywania
uzależnione jest od złożenia przez pracownika oświadczenia, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik zobowiązany jest także poddać się kontroli pracy zdalnej przeprowadzanej przez pracodawcę. Jakie uprawnienia ma pracodawca w stosunku do pracowników wykonujących pracę zdalną? Pracodawca ma prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad BHP, przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym danych osobowych. Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika. Jakie uprawnienia ma pracownik wykonujący pracę zdalną? Pracownik wykonujący pracę zdalną musi być traktowany na równi z pracownikami wykonującymi pracę w zakładzie pracodawcy. Dotyczy to nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów, dostępów do szkoleń. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany ani z powodu wykonywania pracy w trybie zdalnym, ani z powodu odmowy jej wykonywania w trybie zdalnym. Praca w trybie zdalnym lub też odmowa jej wykonywania nie może być powodem wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Pracownik ma także prawo do przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej w taki sposób, jak wszyscy inni pracownicy. Czy możliwe jest przerwanie pracy w trybie zdalnym przez pracownika lub przez pracodawcę? Tak. Dotyczy to sytuacji, gdy praca zdalna została ustalona przez pracodawcę i pracownika już w trakcie zatrudnienia. Ustalona, a zatem niewymuszona, np. ciążą pracownicy. W takiej sytuacji zarówno pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wnioskiem złożonym papierowo lub elektronicznie o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Przywrócenie poprzednich warunków musi nastąpić nie później niż 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku sytuacji wymuszonych to pracownik może przerwać świadczenie pracy w trybie zdalnej, a nie może tego oczywiście zrobić pracodawca, chyba że z uwagi na organizację pracy w zakładzie dalsze świadczenie pracy w trybie zdalnym na danym stanowisku nie jest już możliwe. Na koniec omówimy sobie pracę w trybie zdalnym, którą sam ustawodawca określił jako okazjonalną. Czym różni się praca zdalna okazjonalna od tej standardowej? Na wniosek pracownika pracodawca może mu udzielić zgody na wykonywanie pracy w trybie zdalnym wyjątkowo w wymiarze nie większym niż 24 dni w roku. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której pracodawca nie uzgodnił z pracownikiem wykonywania pracy w trybie zdalnym. W zasadzie to wymaga jego przebywania w biurze, jednak wyjątkowo wyraża zgodę, aby czasami, do 24 dni w roku, pracownik mógł świadczyć pracę zdalnie. Do takiej okazjonalnej pracy w trybie zdalnym, wykonywanej na wniosek pracownika, nie stosuje się wymogów dotyczących zawarcia porozumienia o zasadach wykonywania pracy zdalnej, obowiązku zapewnienia narzędzi i materiałów, zwrotu kosztów zużycia energii i wykorzystywanych urządzeń telekomunikacyjnych, jednak wciąż taki pracownik ma obowiązek przestrzegać ustalonych przez pracodawcę zasad BHP, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a pracodawca przestrzeganie tych zasad ma prawo skontrolować. Tym samym przy tym rodzaju pracy zdalnej to od pracodawcy zależy, jakie zasady jej wykonywania ustali, chociażby w zakresie korzystania z własnego sprzętu czy też sprzętu pracodawcy, a pracownik zobowiązany jest ich przestrzegać. Także przy pracy zdalnej świadczonej okazjonalnie pracodawca ma prawo dokonać kontroli przestrzegania ustalonych zasad BHP, wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym danych osobowych. Zasady przeprowadzania takiej kontroli muszą być uzgodnione z pracownikiem. Oczywiście, jak już się pewnie Państwo domyślacie, stosowanie przepisów o pracy zdalnej będzie na początku powodowało wiele niepewności po stronie pracodawców
i często będzie generowało do tej pory nieznane problemy. Przy przygotowywaniu kolejnych materiałów będziemy starali się odnosić je także do pracy wykonywanej w trybie zdalnym.